Panie Jerzy, bo ja pytałam pana, czy pan jest człowiekiem szczęśliwym. Nie, wie pani, kwestia, jeśli idzie, prawda, o tęsknot jakichś takich rodzinnych dzieci i tak dalej, to nigdy nie miał. Bardzo mi czasami dolega, prawda, dolegało to poczucie samotności. Czuje się pan samotny? No bardzo. Ludzie, którzy zdawało mi się, że są dla mnie bardzo bliscy i odgrywają tylko role, którzy okazali się, prawda. Znaczy opuszczali pana? Czy pan ich opuszczał? Nie, mnie opuszczali. Ja jestem bardzo wierny w przyjaźniach. A może się panu wydawało, że oni pana opuszczają? Albo wydawało się panu, że oni są nielojalni? Nie wydawało się. Niestety to odpowiadało prawdzie. A może pan za dużo wymaga od ludzi? Nigdy nie wymagałem więcej niż od samego siebie. Giedroyciowie to bardzo stary ród, sięgający XIII wieku. Dla historyka czasów najnowszych to czasy zamierzchłe, trochę legendarne, podobnie jak ich herb Hippocentaurus. A przecież ten książęcy ród odcisnął się silnie na dziejach Rzeczpospolitej obojga narodów. Miał swoich kasztelanów, wojewodów, wodzów. Potem odgrywał też pewną rolę w Rosji XIX wieku. Giedra po litewsku znaczy piękna pogoda, słońce. Po żmudzku to znaczy coś bardziej specyficznego, to znaczy, zdaje się, słoneczna pogoda. Giedraitis to jest kombinacja dwóch słów, które oznaczają śpiewającego jeźdźca. A śpiewający jeździec to jest heraldyka giedroyciowska, odwołująca się do centaura. Tak wyglądają początki rodziny Giedroyciów w idiomie heraldycznym. Rodzina Giedroyciów pochodzi od młodszego brata wielkiego księcia Trojdena. W połowie XV wieku rodzina jest bardzo rozrodzona i tam wtedy wyłaniają się dwie linie, które zachowały nazwisko i zachowały, prawda, status pochodzenia dynastycznego. To jest linia Aleksandra i linia Bartłomieja. I w tej linii Aleksandra jest trzech braci. I od tych braci pochodzą trzy linie, które odegrały pewną rolę, a od stryja tych braci, Adama, który był cześnikiem brasławskim, pochodzi Jerzy Giedroyć. I to jest ciekawa linia, która zachowała status majątkowy. W pokoleniu pradziadka Jerzego przeniosła się do Miejszczyzny, z Wileńszczyzny. To był jego pradziad, który jeszcze w pewnym sensie zachował pozycję społeczną w Imperium Rosyjskim. Służył w gwardii w Petersburgu i popełnił samobójstwo jako młody człowiek. To nie bardzo wiadomo dlaczego, ale dzieci tego właśnie pradziadka Jerzego byli pod opieką tak zwanej Rady Familijnej, która albo roztrwoniła, albo po prostu ukradła te majątki. A to były jeszcze dosyć duże posiadłości. I wtedy ta linia właśnie tego pradziadka Jerzego znalazła się w trudnej sytuacji majątkowej. Dziadek Jerzego jeszcze zachował pewną resztówkę majątkową pod Mińskiem, a ojciec już musiał szukać pracy zarobkowej. Dom Giedroyciów był typowym domem kresowym. Mówiło się w nim co prawda po polsku, ale środowisko zewnętrzne było rosyjskie. Tym drugim językiem, którym się posługiwano, był francuski. Nasz bohater trafił do szkoły polskiej w Moskwie, ale w środowisko w gruncie rzeczy rosyjskie. W 1916 roku w Moskwie był dobrze notowany przez swoich kolegów. Pozycja ojca, dość zamożnego aptekarza, umożliwiała mu niekłopotanie się z stroną finansową, a tytuł książęcy był atrakcyjny. Jako dziecko w Moskwie czy Petersburgu ja czułem się w warstwie uprzywilejowanej, prawda? Polak to była elita. To był, prawda, doskonały inżynier,
doktor, co pan chce. Sytuacja że w sądownictwie, no gdziekolwiek ruszyć, byli Polacy i na czołowych stanowiskach. W przyzwoitym towarzystwie, prawda, w Moskwie nie przyjmowano ludzi z kongresówki. Rosjan, którzy odgrywali tu jakąś rolę, zajmowali jakieś stanowiska, bo uważano ich za ludzi po prostu, no, których się nie przyjmuje. Inaczej było później w Warszawie. Trafił do ekskluzywnego gimnazjum imienia Jana Zamoyskiego, istniejącego do dzisiaj. Gimnazjum dość szczególnego, bo o wyraźnym takim profilu politycznym, narodowo-demokratycznym, bardzo dalekim Giedroyciowi. W tym gimnazjum czuł się źle. Wywołany do odpowiedzi z historii, rozpoczął orację, temat znał świetnie, na temat pierwszego króla elekcyjnego, Henryka Walezego, niepostrzeżenie dla siebie przechodząc na rosyjski. Został sposponowany, sponiewierany przez nauczyciela i myślę, że koledzy z dobrych warszawskich rodzin z kongresówki też patrzyli na niego jako na półmaskara niechętnym okiem. To zrodziło kompleksy i to zrodziło pewne poczucie osamotnienia. W 1920 roku, jak wszyscy, bo to cała młodzież warszawska zgłosiła się na front, Giedroyć służył w oddziale szyfrowym, zajmował się szyframi w dowództwie Okręgu Generalskiego Warszawa. To było bardzo ważne w momencie Bitwy Warszawskiej. Te szyfry, jak dzisiaj wiemy, odegrały kolosalną rolę w pobiciu bolszewików. Wrócił w każdym razie jako ochotnik wojenny do szkoły i okazało się, że problemy, które miał bezustanne z matematyką, przestają być problemami, bo bohaterom wojennym nie stawia się dwójek i nie daje się poprawek. Jedyna taka anegdota jest, że jak się urodziłem, Jerzy przyszedł do domu, to mi opowiadano i zobaczył mnie, prawda, takiego, to się bardzo wybrzydził i wyszedł od razu. Mówi, co za okropieństwo. Domem i dziećmi się zajmowała mama. Ojciec był zawsze zajęty, bo oprócz pracy, prawda, w aptece, szpitala, to jednak ciągle miał jakieś społeczne, prawda. Właściwie stworzył pierwszy związek zawodowy pracowników miejskich. Tu, na tym terenie, Jerzy Giedroyć spędził kilka lat swojego życia. Najpierw za moimi plecami budynek prawa, gdzie studiował, ukończył studia prawnicze. Jego wielkim idolem był profesor Leon Petrażycki, wybitny prawnik, ale powiedzmy sobie szczerze, kompletnie zrusyfikowany, który przyszedł z Rosji, a tak był daleki od polskości, że przed 1914 rokiem działał w politycznych partiach rosyjskich, a nie polskich. Stosunek Giedroycia z całego pokolenia młodzieży, tak zwanej piłsudczykowskiej czy sanacyjnej, do marszałka był dość szczególny. Powiedziałbym, że był typu napoleońskiego. Było to zakochanie w wodzu, zafascynowanie wodzem, zafascynowanie człowiekiem, który odwrócił bieg historii. W 1926 roku podczas zamachu majowego jako ochotnik walczył po drugiej stronie. Zgłosił się do walki w obronie władzy legalnej. Ale to, co zobaczył w Pałacu Belwederskim, tak go zniechęciło, że od tego czasu zaczął być przeciwnikiem sejmokracji, podobnie jak marszałek, rozpanoszonych rządów i wszechwładnych Sejmu i zwolennikiem władzy autorytarnej. Walka z narodowcami to było to, co wypełniało życie Giedroycia akademickie, życie w korporacjach studenckich. Jako prezes jednej z nich trafił nawet na audiencję do prezydenta Mościckiego. Ale skończyło się na miłych i czułych słówkach. Giedroyć nie bardzo miał czas, żeby walczyć ostatecznie o nadanie kształtu piłsudczykowskiego ruchowi studenckiemu. Jerzy Giedroyć, zanim założył Bunt Młodych, był redaktorem naczelnym pisma Myśl Mocarstwowa. Sam tytuł świadczy o wsparciu dla idei silnego państwa i polityki Józefa Piłsudskiego. W pierwszym okresie działalność wydawnicza była wspierana przez środowiska konserwatywne starszego pokolenia, przede wszystkim przez Janusza Radziwiłła, który przyjmował
młodych redaktorów w swoim pałacu przy ulicy Bielańskiej. Jerzy Giedroyć chciał się wyrwać spod kurateli starszego pokolenia konserwatystów. Zresztą miał bardzo krytyczny sąd o ich zachowaniu politycznym. Uważał, że odgrywają rolę całkowicie podrzędną w polityce sanacji, że właściwie sprowadzili swoją politykę do obrony interesów ściśle ekonomicznych. Obserwując emigrację rosyjską, wiedziałem, prawda, czym to się kończy normalnie, prawda? To znaczy emigrację rosyjską po 17 roku. Po 17 jeszcze w Polsce, z którą miałem bardzo żywy kontakt, prawda, z całym szeregiem ludzi, przede wszystkim z Dmitrem Filozofowem i z całym tym gronem ludzi, które było skupione koło niego. Domik w Kołomnie był to rodzaj salonu intelektualnego, gdzie prowadzono różnego rodzaju dyskusje dotyczące historii, kultury, stosunków polsko-rosyjskich, polsko-ukraińskich oraz ich przyszłości. Jerzy Giedroyć ze środowiskiem Białych Rosjan w Warszawie był związany nie tylko towarzysko, bowiem przez pewien okres swego życia był w związku małżeńskim z białą Rosjanką już urodzoną na ziemiach polskich. Nazwisko jest rosyjskie albo bułgarskie. Nie bardzo wiemy, prawda, czy ona była, jej matka była Rosjanką czy Bułgarką, bo oni mieli paszport bułgarski. No ale naturalnie, że było to w domu, było trochę za ciasno, jak tylko Jerzy znalazł mieszkanie, prawda, i też przez stosunki, bo mieszkał w takim domu PKO na Starym Mieście. Jeden z tych bardzo nowoczesnych domów. Jak się wyprowadził, jak tylko miał mieszkanie, to się wyprowadził. Po prostu było ciasno. Był pan zakochany? Nie, to były bardzo rzeczy. Nie był pan zakochany w Tatianie? Tak, no ale to były bardzo dawne czasy. Była to jedna z najpiękniejszych dziewcząt w Warszawie. Czy najpiękniejszych, to nie wiem, ale w każdym razie z tego nic nie wyszło, prawda? No, ale się pan ożenił. Tak, tylko to było niestety nieszczęście. Jeszcze nie przy moim usposobieniu, zainteresowaniach i tak dalej, ja się nie nadaję, prawda, na męża, a poza tym nie można, prawda, zawierać małżeństwa ludzi, którzy są szczeniakami, nie mają właściwie pojęcia ani o życiu, ani o tym. Zarówno one, jak i ja, prawda? To po prostu nie wyszło. A potem? Nie można było potem się ożenić? Nie. Tak jak każda emigracja, tak też biała emigracja rosyjska była obserwowana, a nawet inwigilowana przez polskie służby wywiadowcze. Z tego też względu, jak też ze względu na wschodnie zainteresowania Giedroycia, jego znajomości z oficerami drugiego oddziału były przez nich pieczołowicie pielęgnowane i rozwijane. Giedroyć w swoich wspomnieniach wymienia postać Jana Karczewskiego. Był to oficer drugiego oddziału. To właśnie z protekcji Karczewskiego Giedroyć znalazł zatrudnienie w biurze prasowym, gdzie przygotowywał komunikaty prasowe z posiedzeń Rady Ministrów. Sekretarzem premiera Kazimierza Bartla był Stanisław Zaćwilichowski, który już od początku swojej działalności wojskowej był związany z wywiadem II Rzeczpospolitej. Zaćwilichowski doskonale zdawał sobie sprawę z możliwości, jakie daje jemu zajmowane stanowisko, i skutecznie te możliwości poszerzał, organizując tak zwany klub sekretarzy. Klub sekretarzy skupiał większość sekretarzy ministrów z gabinetu Kazimierza Bartla, którzy spotykali się na prywatnych spotkaniach i omawiali sprawy bądź wydarzenia polityczne. Z czasem ta organizacja przybrała bardziej konkretne formy. Zaćwilichowski był twórcą organizacji tajnej, tak zwanego zakonu nieznanego żołnierza. W
skład tej organizacji wchodziło kilku oficerów drugiego oddziału i wspomniani sekretarze ministerstw. We wspomnieniach jednego z członków tej organizacji, Wiktora Tomira Drymbera, możemy przeczytać, że antagonistą członków tej organizacji byli wszelkiego rodzaju karierowicze, którzy chcieli wykorzystać przewrót majowy jako trampolinę do zbudowania własnych karier, którzy byli pozbawieni pierwiastka ideowego. Jerzy Giedroyć był członkiem zarówno Zakonu Nieznanego Żołnierza, jak i nieformalnego zrzeszenia sekretarzy ministrów. Przez dalsze lata Zaćwilikowski był promotorem kariery politycznej Giedroycia, natomiast przyjaźń została przerwana w 1930 roku, kiedy Zaćwilikowski zginął w dość tajemniczym wypadku samochodowym, którego okoliczności do dziś budzą sporo wątpliwości. W 1965 roku w szwedzkim Malmö ukazała się książka pod tytułem Podwójne życie Jerzego Giedroycia, wydana przez miesięcznik Nasz Znak, natomiast której autorem miał być Tadeusz Mateja. Hrabek Wel Mateja w 1958 roku powrócił do Polski Ludowej i co najmniej od tego okresu był współpracownikiem pierwszego Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli Wywiadu Polski Ludowej. W opublikowanej książce prezentuje dokument, który ma świadczyć o formalnej współpracy przynależności Giedroycia do drugiego oddziału. Jest to sprawozdanie o finansowaniu przez drugi oddział wydawnictwa pod tytułem Wschód-Orient, które było wydawane przez Instytut Wschodni. Już w 1929 roku powstało pismo Wschód, które założył Jerzy Giedroyć, które potem jako redaktor naczelny porzucił. Redaktorem był Władysław Bączkowski i to było najlepsze w Polsce, a nie wiem czy nie w Europie, pismo dotyczące wiedzy na temat Rosji, Ukrainy, Białorusi itd. W 1931 roku Jerzy Giedroyć został przez Rowmunda Piłsudskiego zachęcony do podjęcia się wydawania pisma studenckiego początkowo, którego tytuł wymyślił Rowmund Piłsudski, mianowicie Bunt Młodych. Pierwszy numer ukazał się w listopadzie 1931 roku, a Bunt Młodych miał znaczyć bunt przeciwko zastałym i zestarzałym ideologiom, to znaczy przeciwko endecji i przeciwko socjalistom przede wszystkim. W przekonaniu, które potem w piśmie powraca wielokrotnie, że młodzi mają do czynienia z poprzednią generacją, którą określił Adolf Bocheński, jeden z najbliższych współpracowników Giedroycia, jeszcze o 3 lata od niego młodszy, debiutował w Buncie Młodych, kiedy miał 22 lata, określił pokoleniem generacją niewoli. Ta generacja niewoli to były i Dmowski, i Piłsudski, chociaż Piłsudski był zawsze dla Buntu Młodych Piłsudski, nie Piłsudczycy w żadnym wypadku, no pewnego rodzaju ideałem. Jerzy Giedroyć zgrupował wokół siebie wybitne pióra młodego pokolenia, Mieczysława i Ksawerego Pruszyńskich, Adolfa i Aleksandra Bocheńskich, Stefana Kisielewskiego, Stanisława Stomę, Antoniego Gołubiewa. Słowem udało mu się stworzyć niezależne pisma polityczne i środowisko. Sercem tego środowiska była redakcja Buntu Młodych, znajdująca się przy ulicy Długiej, miejscu, które w sposób bardzo żywy i sugestywny opisał, nie bez ironii i humoru, Stefan Kisielewski. Sprzysiężenie ma całą swoją historię, taką troszkę skandalizującą, którą najlepiej Gałczyński w wierszu opisał. Jaki to był skandal, bo przecież ojca książka wywołała zamieszanie duże, jako że tam były wątki homoseksualne, wątki erotyczne, dość rozbudowane, a ojciec wtedy pisywał już do Tygodnika Powszechnego, kiedy sprzysiężenie wyszło w 1947 roku. No i to wywołało olbrzymie zamieszanie. Ojciec był nawet zawieszony w tygodniku. Ojciec lubił powtarzać potem po latach, że jak wezwał go do siebie ksiądz Piwowarczyk, założyciel Tygodnika Powszechnego, i powiedział: to, że napisał pan
powieść pornograficzną, no dobrze, ale że nudną. Ale w tej książce pojawiają się postaci, właśnie gejsztor, pod którym kryje się Jerzy Giedroyć. Ojciec trafił do Buntu Młodych jako kandydat na recenzenta muzycznego. No, ale po bodaj kilku tekstach poświęconych sprawom muzycznym ojciec przeszedł do publicystyki. Nie ma wśród żywych już ani Stefana Kisielewskiego, ani Jerzego Giedroycia, ani bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy wtedy stanowili jakieś drożdże intelektualne, kiedy kłócili się o II Rzeczpospolitą, o to, co będzie. Adolf Bocheński był najważniejszym współpracownikiem publicystycznym Jerzego Giedroycia. Pisywał przede wszystkim na tematy konstytucyjne oraz w kwestiach związanych z polityką zagraniczną. Był najbardziej konsekwentnym rzecznikiem niepodległej Ukrainy. Bronił poglądu, iż niezależna Ukraina to jest czynnik wzmacniający bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. W kilku ważnych sprawach istniały różnice między Jerzym Giedroyciem a Adolfem Bocheńskim. Na pewno różnica dotyczyła poglądów na katolicyzm czy na sferę tradycyjnych wartości. Wielki Piątek mnie zawsze zabierał. No. Bo w domu się nic nie jadło, więc on mnie zabierał do jakiejś restauracji. Wielki Piątek. No. Jesteśmy w Ministerstwie Rolnictwa. Ściągnął go tutaj podsekretarz stanu, jego bliski w tym czasie już przyjaciel, hrabia Rogar Raczyński. Równocześnie Giedroyć wydawał swoje pisma polityczne i w roku 1935 za sprawą jednego z artykułów omal nie trafił do Berezy Kartuskiej. Uratował go urzędujący bodajże w tym gabinecie minister Juliusz Poniatowski. Pan był człowiekiem Juliusza Poniatowskiego. No, człowiekiem na pewno nie, dlatego że byłem z nim w dużej wojnie. W dużej wojnie, ale podobno pana bronił niejednokrotnie. To jest człowiek rzadkiej szlachetności. Jak był ten zamach na Pierackiego, zamieściliśmy artykuł bardzo ostry, w którym po prostu powiedzieliśmy, że zamachy, te zabójstwa, prawda, ukraińskie są wynikiem naszej błędnej polityki. Wtedy premierem był pan Kościołkowski, który należał do liberalnej grupy Piłsudczyków, który zdecydował mnie posłać do Berezy. No ale ponieważ uważał, że nie można posłać urzędnika państwowego do Berezy, więc zażądał, żeby mnie zwolniono z ministerstwa. I koło tego była niesłychana wojna, rozmaici moi przyjaciele biegali, prawda, bezskutecznie. Kościołkowski się zaciął i nagle sprawa ucichła. Z ogromnym opóźnieniem dowiedziałem się, że sprawę postawił na Radzie Ministrów Poniatowskim, mówiąc, że jeżeli zostaną usunięty, to on się podaje do dymisji. Ja byłem u Zamoyskiego, w szkole Zamoyskiego, która była dosyć jako szkoła prawicowa i tam był Piasecki, syn czy brat. Tego jeden i drugi skończyli tą szkołę. Drugi nie, bo wybuchła wojna, więc nie wiem, czy skończył, czy nie. No i on robił taką propagandę, no i mnie wciągnął w to. Pod patriotyzm i tak dalej, no więc ja z wielką dumą o tym opowiedziałem. Znaczy, rodzice się wściekli i Jerzy natychmiast kazał mnie wyrzucić. Także w ONR-ze byłem może 10 dni. Jeżeli popatrzeć na poglądy księcia pana w sprawie II Rzeczpospolitej, schyłku II Rzeczpospolitej, to jest to pogląd szalenie pesymistyczny. Giedroyć po latach mówił, że przewidywał kres, że to dało się zauważyć. Wydaje się, że to przesadny pesymizm. Pesymizm charakterystyczny dla ludzi jego formatu, jego pokolenia i jego pochodzenia. Na pewno Giedroyć widział jedną rzecz, że Rydz Śmigły nie jest politykiem formatu, który potrzebny jest Polsce, dużego formatu i dlatego obstawiał, jeżeli tak można powiedzieć, zresztą po rozczarowaniu się do Rydza, jego kontrkandydata generała Kazimierza Sostkowskiego. Namawiał go do przejęcia sukcesji w drodze walki politycznej. Sostkowski go zbył, mówiąc prawie niedyplomatycznie, że taki szczeniak nie będzie mu przedstawiał propozycji politycznych. Szczeniak, dodajmy, ale wpływowy, bo Giedroyć, chociaż był człowiekiem młodym, chociaż był tylko sekretarzem kilku ministrów i pełnił funkcje urzędnicze, to jednak należał do dość wpływowego koła młodych
senatorów czy młodych Piłsudczyków, którzy szykowali się do objęcia władzy w Polsce i zapewne w ciągu następnych 10 lat doszliby w kraju do najwyższych stanowisk. W 1937 roku Jerzy Giedroyć ma już 30 lat, Bocheński 28 lat i uznają, że śmieszne jest, żeby pismo nazywało się dalej Bunt Młodych, w związku z czym nazwa ulega zmianie na Polityka. W 1938 roku ukazuje się broszura programowa Polityki, Polska idea imperialna. Autorem głównej części programowo-politycznej tej broszury jest Adolf Bocheński. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to jest idea suwerenności. Bocheński pisze wprost, że państwo musi być dostatecznie silne, żeby nie było w żaden sposób zagrożone przez państwa sąsiednie. Jednocześnie to nie ma w tym żadnej próby, co imperializm czy mocarstwowość by sugerowały, oczywiście agresji na zewnątrz. To chodzi o to, że mamy być mocarstwem po to, żeby nam inni nie mogli zagrozić. Należy wspomnieć o książce Między Niemcami a Rosją, w której Adolf Bocheński broni przekonania, iż nie ma trwałych sojuszy i trwałych antagonizmów, że polska polityka musi liczyć się ze zmiennością relacji, że powinna podtrzymywać jak najdłużej antagonizm niemiecko-sowiecki, bo w przeciwnym razie nasza niepodległość jest zagrożona. I to tłumaczy gotowość Adolfa Bocheńskiego do zawarcia sojuszu Rzeczypospolitej z Niemcami. Te poglądy oczywiście okazały się nietrafne z uwagi na charakter polityki niemieckiej, na jej irracjonalność. Na początku 1939 roku okazało się, że Niemcy chcą walczyć na wszystkie fronty i że wszystko wskazuje na to, że zaatakują w pierwszej kolejności Rzeczypospolitą. W ostatnim numerze Polityki Bocheński napisał tekst "Z kim prowadzimy wojnę?" z takim oto przekonaniem, iż walczymy z nazizmem, nie z narodem niemieckim, walczymy z Hitlerem, walczymy z władzą narodowych socjalistów, którzy opanowali Niemcy. Miejmy świadomość, że kiedyś po wojnie być może przyjdzie nam współpracować z Niemcami. Tutaj nie było żadnych różnic między Adolfem Bocheńskim a Jerzym Giedroyciem. Po ukazaniu się ostatniego numeru Polityki, po 4 września, Jerzy Giedroyć aktywnie uczestniczył w ewakuacji placówek rządowych. Między innymi wydawał pismo, które zawierało różnego rodzaju depesze, informacje z frontu i z bieżących walk, a także działań rządu, który wycofywał się w kierunku wschodnim. Zadzwonił jeden z redaktorów Polski Zbrojnej, że Jerzy mu polecił, prawda, że ja mam z nimi wyjechać z Warszawy. I to też było zabawne, bo ja się go pytam, no dobrze, bardzo dobrze, ale co mam z sobą wziąć? Och, wie pan, to my zaraz wracamy, niech pan weźmie szczoteczkę do zębów, jakąś zmianę bielizny. No więc wziąłem trochę więcej na szczęście, ale nie wierzę. No i więcej już nigdy nie byłem w domu. 17 września, wejście Sowietów do Polski spowodowało, że zarówno naczelny wódz, prezydent Rzeczypospolitej, jak i rząd Rzeczypospolitej znaleźli się w Rumunii. Giedroyć przyjechał do Rumunii 18 września 1939 roku. Przekroczył granicę razem z Ministerstwem Przemysłu i Handlu. Początkowo zamierzał w miarę szybko przedostać się do Francji. Przekonany został jednak przez obecnie ambasadora Rogera Raczyńskiego do tego, aby pozostał w Bukareszcie i objął obowiązki jego osobistego sekretarza. Pierwszym krokiem było zorganizowanie przez ambasadę z dużym udziałem Jerzego Giedroycia spotkania, czy 2 spotkań z przedstawicielami Ukraińców mieszkających w Rumunii, reprezentujących nurt petlurowski. Ukraińcy zaproponowali stronie polskiej udział w
takim przedsięwzięciu, które miało zakończyć się zorganizowaniem Legionu Ukraińskiego w sile 100 000 ludzi, oczywiście wyposażonych w broń przez stronę rumuńską, w czym mieli pomóc Polacy. W połowie 1940 roku spotkał się z wysłannikiem Auswärtiges Amt, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec o nazwisku von Rintelen, który przybył z Berlina do Bukaresztu. Zaproponował stronie niemieckiej, iż Polska gotowa byłaby dyskutować na temat Gdańska i korytarza, natomiast wszystkie inne kwestie pozostawałyby poza dyskusją. Niemcy nigdy nie wygrają z Rosją, nie pokonają Rosji bez Polski. Niemiecki rozmówca przyjął to stwierdzenie no jakby negatywnie, jakby nie kontynuował tej rozmowy. Jerzy Giedroyć obserwował z bliska to, co się działo właśnie na tym wąskim odcinku w Rumunii. Te wszystkie działania polityków dotychczas opozycyjnych, ale też wendetty politycznej z ludźmi, którzy do września 1939 dzierżyli ster państwa. Jerzy Giedroyć uważał, że Śmigły Rydz powinien wrócić do kraju, powinien być tym czynnikiem spajającym wszystkie organizacje i struktury, które podjęły walkę z oboma okupantami. Przed wojną bardzo go nawet zwalczałem, prawda? Po prostu dlatego, że uważałem, że nie nadaje się na stanowisko na tego następcy Piłsudskiego. No ale jednak bardzo mu pomogłem, chociażby, prawda, w dostarczeniu mu pieniędzy, żeby wyjechał do Polski, prawda? Padłem na taki pomysł, że dzięki temu, że byłem w przyjacielskich stosunkach z Rogerem Raczyńskim, prawda? Że po prostu trzeba stworzyć fikcję, że Niezbrycki przyjechał do Bukaresztu jeszcze przedtem i poprosił o pieniądze, prawda, z polecenia Śmigłego o $100 000. To było o tyle realne, żeby Raczyński był człowiekiem osobiście bardzo bogatym, prawda, czy na stosunki polskie, prawda. Więc o to idzie, żeby Raczyński to potwierdził i wtedy by, prawda, kasa drugiego oddziału by te pieniądze zrekuperowała. Więc jak dziś pamiętam, prawda, ponieważ ta ambasada wtedy była zapchana, nie było takiego konta, gdzie ktoś nie urzędował, także dzisiaj pamiętam, że w klozecie dosłownie generał Malinowski i pułkownik Smoleński siedzieli, mieli taką ogromną walizkę, prawda, wypełnioną dolarami i pracowicie rachowali, prawda, także żeby wyliczyć mi te $100 000, które, prawda, może mieć potem dostarczyłem Śmigłemu. Gdy w listopadzie 1940 roku na żądanie niemieckie zlikwidowano poselstwo polskie w Bukareszcie, Giedroyć pozostał w skromnym zespole, który reprezentował polskie interesy przy ambasadzie chilijskiej. Doszło jednak rychło do konfliktu z osobą bardzo dwuznaczną, Samsonem Mikicińskim, który zresztą został rychło potem zlikwidowany, był prawdopodobnie agentem niemieckim. Mikiciński chciał odwołania Giedroycia. Ostatecznie nasz bohater został ewakuowany przez Brytyjczyków, prawdopodobnie w przeddzień aresztowania przez tajne służby rumuńskie i wydania Niemcom, ewakuowany do Stambułu, skąd potem trafił na Bliski Wschód. Został odsunięty od spraw politycznych Polski niemalże na zawsze. Usiłował nie poddać się tej decyzji. Znamy bowiem jego korespondencję z ambasadorem Rogerem Raczyńskim, do którego kilkakrotnie co najmniej zwracał się z apelem o udzielenie mu pomocy, bez jednak większego skutku. Giedroyć dociera do Brygady Karpackiej kilka dni po Wielkim Tygodniu. Po raz pierwszy w historii Wojska Polskiego żołnierze polscy stanęli na warcie u grobu Chrystusa. Obaj byliśmy sołdafonami. Sołdafony, szeregowcy, tak? Kompanię szkoleniową, która była w Palestynie, w Latrun. Potem pojechaliśmy
zostaliśmy przeniesieni do brygady. Tu już był Egipt. Trzeba było z Palestyny dostać się do Egiptu. Ciężarówkami stosunkowo długa droga. Byłem zwolniony przed wojną ze służby wojskowej. Tutaj dostałem A kolonialne i w Brygadzie Karpackiej po odbyciu przeszkolenia brałem udział w całej kampanii libijskiej, przede wszystkim jeśli idzie o Tobruk. W sierpniu 1941 roku żołnierze Brygady Karpackiej zluzowali oddziały alianckie w twierdzy Tobruk. Jednym ze szczurów Tobruku, bo tak nazywano obrońców tej twierdzy, na pustyni libijskiej został Jerzy Giedroyć. Karpatczycy biją się tam od sierpnia do grudnia 1941 roku. Później przeszedł do propagandy. Przeszedł do Biura Propagandy i Oświaty w sztabie nowej polskiej armii, która została utworzona już na Bliskim Wschodzie po ewakuacji armii Andersa ze Związku Sowieckiego, APW, Armii Polskiej na Wschodzie. Z Armii Polskiej na Wschodzie wydzielony został później II Korpus Polski, który ruszył w końcu 1943 roku do Włoch. Poszłam do mojego namiotu wielkiego, więc koleżanki powiedziały mi, no wiesz, w czasie twojej obecności ten nowy przyjechał i tam pracuje z Jerzym. Ja mu, z Józiem. Ja mówię, no jaki on jest? Bardzo przystojny, ale jakiś taki ponurak. Także nikt z nim nie rozmawia, on zdaje się niemowa. No więc ja mówię, tak, to zobaczymy. No i następnego dnia rano, bo ja tam pracowałam zawsze przed tym z Józiem Czapskim, z Józiem Zielickim, to znaczy w tym roku. Wstaję rano, tam ubieram się, idę do namiotu, pukam. Mówię, że pukam, dlatego, że tak się mówiło. Trudno było pukać w namiot. I wchodzę. I widzę, że rzeczywiście stoi jakieś nowe biurko, bo tam już wstawili nowy. I siedzi tam przystojny młody człowiek, ale taki nabormuszony. Więc mówię, dzień dobry i pytam się, czy chciałam z panem majorem Czapskim. Nie ma pana majora Czapskiego. Ja mówię, nie ma? A gdzie jest? No nie wiem, poszedł jest w sztabie. A kiedy będzie? Nie wiem. No to proszę pana, to ja poczekam. I usiadłam. I on był bardzo niezadowolony. I zaczęłam z nim rozmawiać, a on mi odpowiadał tak albo nie. Także nie było to zachęcające. Jerzy Giedroyć przez cały czas jest prawą ręką, sekretarzem, zastępcą Józefa Czapskiego. Jako ten oficer propagandy otrzymał niesłychanie ważne zadanie opiekowania się i bycia takim nadredaktorem, jeśli można tak powiedzieć, prasy wojskowej. W przełomowym momencie II wojny światowej Giedroyć znajduje się w oku cyklonu, w oku konfliktu między generałami Andersem i Sikorskim. Jest człowiekiem Andersa. To trochę dziwi w wypadku takiego państwowca, bo legalną władzę Rzeczpospolitej, urząd premiera i naczelnego wodza reprezentował Sikorski. Anders był frontystą i buntownikiem. Sikorskiemu udaje się ten konflikt przed swoją śmiercią załagodzić, ale póki co w drugim korpusie organizuje się sprzysiężenie młodych oficerów, do których jego twórca, rotmistrz Klimkowski, usiłuje wciągnąć bez powodzenia Giedroycia. Klimkowski, załóżnik Andersa, jest, co dzisiaj już wiemy, równocześnie agentem wywiadu sowieckiego. Po katastrofie gibraltarskiej Anders nakazuje aresztowanie Klimkowskiego. Trafia po wojnie do Warszawy i dostaje w ramach rekompensaty od władzy ludowej sklep z kapeluszami na Chmielnej. Nie muszę państwu mówić w latach 40. i 50. jakie to były bajeczne pieniądze. A Jerzy Giedroyć stworzył Bibliotekę Orła Białego już w wyzwolonym Rzymie w 1944 roku. Jedną z pierwszych pozycji książkowych tej Biblioteki Orła Białego była bardzo dobra książka Mieczysława Grydzewskiego o generale Janie Henryku Dąbrowskim ze znakomitym, króciutkim wstępem generała Andersa, który porównywał tamte legiony z tymi legionami, bo przecież i tamte legiony chciały iść z Włoch do Polski i II Korpus też. Czasem robił takie rzeczy, których w zasadzie nie powinien był robić. Mianowicie wyszedł numer Orła Białego, w którym było porównanie Monte Cassino z Tobrukiem.
na korzyść Tobruka, gdzie był Jerzy. Anders się wściekł. Skazał go na 2-tygodniowy areszt domowy. No i naturalnie go wyrzucili z tego, a on był wtedy dyrektorem czasopism i wydawnictw. Ale jak siedział, to w międzyczasie Józio też coś zadziałał i powiedział, że on musi jechać do Londynu i że Jerzy mu jest potrzebny, prawda, do rządu, żeby przedstawić pewne rzeczy. No i wtedy Anders zwolnił go, puścił go. Dla mnie było zupełnie jasne, prawda, że nie będzie drugiej wojny, prawda, następnej wojny, że emigracja potrwa bardzo długo. Wszystkie formy emigracji degenerują. Każda emigracja odrywa coraz bardziej od życia. W Warszawie nigdzie mieszkałem przed wojną, bardzo nie lubiłem, byłem bardzo przywiązany do Starego Miasta. Nie mam miast, nigdzie nie byłem zakorzeniony, może właśnie poza tym Starym Miastem, gdzie mieszkałem i bardzo lubiłem to Stare Miasto. Ale z chwilą, jak się dowiedziałem, że dom został zbombardowany, no to czułem, że się urwało, ten kontakt się urwał, prawda? Pod koniec wojny w Rzymie Giedroyć wobec coraz mroczniejszych perspektyw sprawy polskiej wpadł na pomysł założenia niezależnej placówki kulturalnej, edukacyjnej, oświatowej i politycznej Instytutu Literackiego.